Witam o poranku. Jakie stopy procentowe w końcówce 2023 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Jakie stopy procentowe w końcówce 2023 roku? Za nami bardzo istotne wydarzenia, które miały miejsce w pierwszym tygodniu maja, czyli informacje o stopach procentowych banków centralnych, informacje z rynku pracy i możemy zdecydowanie więcej powiedzieć o tym, co w perspektywie następnych miesięcy w końcówce 2023 roku rynek na całym świecie widzi, gdzie mają być stopy procentowe. Jako że osłabienie gospodarcze, a być może nawet recesja, która teraz ma miejsce, jest efektem wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, które były efektem oczywiście inflacji, to teraz procesy dezinflacyjne mają w teorii pozwalać na obniżki stóp procentowych, na zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych. No i zobaczmy, gdzie rynek się tutaj pozycjonuje, jeżeli chodzi o stopy procentowe w końcówce 2023 roku. Pierwszy wykres to jest oczywiście perspektywa dla Stanów Zjednoczonych i jak widzimy tutaj rynek nie spodziewa się już żadnej podwyżki stóp procentowych, natomiast spodziewa się obniżek stóp procentowych. Pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych ma mieć miejsce we wrześniu o 25 punktów bazowych i jest bardzo prawdopodobne, że do końca 2023 roku stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych spadną 3 razy o klasyczne 25 punktów bazowych. To jest informacja, która dzisiaj o poranku dla świata jest wyceniana. To nam mówi rynek przyszłych stóp procentowych. Analogicznie dla strefy euro mieliśmy do czynienia z wyceną jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w czerwcu. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna o 25 punktów bazowych w okolicach września, października, a potem już ma być ten tak zwany płaskowyż stóp procentowych i perspektywy do obniżek stóp procentowych w strefie euro na początku 2024 roku. Natomiast teraz warto zwrócić uwagę, co się dzieje na polskich stopach procentowych. I jak widzimy, pierwszy wykres dla Polski to jest WIBOR 3-miesięczny i on się tutaj praktycznie nie zmienia od bardzo wielu miesięcy, natomiast zmieniają się perspektywy co do przyszłej stopy procentowej wyceniane przez rynek, gdzie inwestorzy własnymi pieniędzmi obstawiają, gdzie mogą być stopy procentowe i widzimy w tym wypadku, pierwszy nam wykres mówi, że w perspektywie początków czwartego kwartału tego roku stopy procentowe w Polsce mogą być niżej nawet o 50 punktów bazowych, czyli pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce może mieć miejsce we wrześniu, być może w październiku 2023 roku, a w perspektywie do końca tego roku stopy procentowe mogą spaść jeszcze jeden raz, czyli być obniżone o 50 punktów bazowych względem obecnych poziomów. Natomiast wykresy, które nam mówią o tym, gdzie mogą być stopy procentowe na początku 2024 roku, mówią nam o jeszcze kolejnych perspektywach co do obniżek stóp procentowych. No i oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich. Jak widzimy, perspektywy co do polskich stóp procentowych praktycznie nie odbiegają od tego, co ma się stać na przykład w Stanach Zjednoczonych. Bardzo analogicznie, nawet mocniej zakładają obniżki stóp procentowych stawki dla Czech, więc to, że w Polsce dojdzie do obniżki stóp procentowych, będzie zupełnie normalnym zjawiskiem, który jest i będzie odzwierciedlone w innych krajach naszego regionu, w innych miejscach na całym świecie. Po prostu procesy dezinflacyjne i osłabienie gospodarcze będą pozwalały bankom centralnym na całym świecie na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych, by doprowadzić do ożywienia gospodarczego, żeby doprowadzić do pozytywnych zjawisk w gospodarce. Myślę, że taka perspektywa na końcówkę 2023 roku, jeżeli chodzi o stopy procentowe, jest jak najbardziej realna. Rynek systematycznie zaczyna to wyceniać. A jak zachowują się przyszłe stopy procentowe, jeżeli chodzi o to, co teraz wycenia rynek na przykładzie obligacji?
I te rynkowe stopy procentowe pokazują, że tutaj niewiele się zmieniło w Stanach Zjednoczonych. Mamy bardzo dobre zachowanie euro-dolara, który utrzymując się nad poziomem 1,10 po tych wszystkich zawirowaniach, które miały miejsce w ostatnim czasie, jednoznacznie sygnalizują, że perspektywy co do ryzyka i na niekorzyść amerykańskiego dolara, a to jest moim zdaniem wynika z tych perspektyw co do stóp procentowych, które w Stanach Zjednoczonych mają spadać, a w strefie euro do końca tego roku jednak mają rosnąć. To jest ten element, który przede wszystkim decyduje o tym, że euro-dolar jakoś nie ma ochoty na spadki, raczej ma ochotę na wzrosty. I to, że poprzedni tydzień zakończyliśmy nad poziomem 1,10 faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Myślę, że warto być tego świadomym, że będą wielkie implikacje tego, że euro-dolar nie chce spadać, o czym będzie już za chwilę. I w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu o tym, co się dzieje teraz na giełdzie, jak inwestować na giełdzie. To specjalny poradnik, kurs online dotyczący tego, jak inwestować na giełdach papierów wartościowych i oczywiście o sztucznej inteligencji na giełdach, jak ją wykorzystywać do tego, żeby osiągać korzyści na rynkach finansowych. Te wszystkie materiały edukacyjne są podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Zdecydowanie zachęcam do skorzystania właśnie z nich. Jakie jest pozycjonowanie dużych graczy po poprzednim tygodniu? Jak widzimy, cały czas inwestorzy, którzy mają teoretycznie duży kapitał i teoretycznie bardzo dużą wiedzę niż my, otwierają netto nowe długie pozycje. Widać to bardzo wyraźnie. Natomiast widać także, że równolegle były otwierane netto krótkie pozycje na indeksach giełdowych i to także sygnalizuje, że rynek nastawia się raczej na spadki indeksów giełdowych, ale także na wzrosty wartości euro-dolara, ale spadki tych indeksów giełdowych przede wszystkim na Wall Street. Natomiast cały inny świat ma, zwłaszcza rynki emerging markets, prawdopodobnie będzie kupowany i będzie się zdecydowanie lepiej zachowywał niż to, co się dzieje na Wall Street. Indeksy giełdowe walczą o poziom 4100 na indeksie Standard & Poor's. To jest dobra wiadomość dla ryzyka. Dzisiejsza sesja w Azji jest raczej sygnalizuje nam zatrzymanie bez jakichś negatywnych zjawisk, więc prawdopodobnie i zachowanie giełdy w Tokio i w Hongkongu będzie sygnalizowało nam optymistyczne otwarcie na giełdach w Europie. Tego się osobiście spodziewam. To, że euro-dolar nie chce spadać, a rentowności nie chcą rosnąć amerykańskich obligacji, to jest sygnał ku temu, że raczej złoto, które w poprzednim tygodniu w końcu zakończyło notowania nad poziomem $2000, ma raczej większe szanse na wzrosty niż na spadki. Poziom $2000 jest w tym wypadku naprawdę kluczowy, newralgiczny. Utrzymywanie się nad tym poziomem zdecydowanie faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Natomiast ten optymizm na giełdach powinien być wzmocniony zachowaniem ceny miedzi, jeżeli ma mieć on uzasadnienie. Natomiast widać także próbę odbicia na cenie ropy naftowej, ponieważ wróciliśmy nad poziom $70. No i to może dać nam ten impuls, który pozwoli też indeksom giełdowym na optymizm na początku nowego tygodnia na giełdach papierów wartościowych. Natomiast mamy już praktycznie miesiąc konsolidacji na Bitcoinie, tutaj bez większych nowych sygnałów i opór nie jest pokonywany i wsparcie, dlatego też czekamy na zakończenie tej konsolidacji, która nas powinna wydźwignąć moim zdaniem na kolejne poziomy, ponieważ utrzymywanie się nad średnią 200-stosunką na wykresie tygodniowym faworyzuje scenariusze prowzrostowe. No i oczywiście na fali tego, że euro-dolar ma ochotę raczej na wzrosty niż na spadki, umacniają się rynki emerging markets, czyli w tym wypadku rynek krajowej waluty jest tego bardzo dobrym odzwierciedleniem. Prozłotowe sygnały są utrzymywane, nawet pogłębiane, powiększane, dlatego spodziewam się aprecjacji, umocnienia krajowej waluty, presji na polskie obligacje, spodziewam się także wielkiej presji na polskie akcje z dużą szansą na to, że maksima tegoroczne w okolicach 1980-1950 punktów będą pokonywane łącznie z psychologicznym poziomem 2000 punktów i że jest bardzo duża szansa na to, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej, chociaż rynek teraz ma dyskontować spowolnienie gospodarcze, być może recesję w niektórych obszarach gospodarczych na świecie, jednak
To, że ten euro-dolar nie chce padać, moim zdaniem zwiększa szansę na to, że indeksy giełdowe w Warszawie, jeżeli nawet byłaby jakaś korekta spadkowa, to będzie ona bardzo płytka i będzie sygnalizowała, że akcje przez inwestorów zagranicznych są w Warszawie akumulowane, a nie, że są dystrybuowane. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam jeszcze raz do tych specjalnych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu dotyczącym tego, jak zachowują się giełdy podczas widma recesji, jak inwestować na giełdzie specjalnej, darmowy kurs online oraz o tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję do zarabiania na rynkach finansowych. Specjalne materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.